byłam zła, szczerze powiedziawszy, bo ten załadunek szedł kiepsko. W przyczepie, jak nie mogłam puścić, to walczyłam, aż sobie przewaliłam w czoło. No, jeszcze kawałek jest. Chyba coś źle pojechałam, Jezu, co ja odwaliłam? Może, żebyś tylko jakieś jedno miejsce gdzieś znalazło. Dla mnie to już jest po prostu jak tortura. Tak, jak wiecie, parking, coś takiego parking. No, jakoś skręcać, najwyżej ich przyhaczę, sami sobie winni będą. No, dodatek do kawy. Okej, no ale stwarnie. Dziękuję. Nie ma już dzisiaj siły na robienie śniadania w aucie. Absolutnie nie ma. Dzisiaj jest śniadanie na VIP polskie. Takie o. I kawa. I tam jest Volvi. Daleko. Przestraszyłam się, że mam robaka w bułce. O tu. To jest jakieś ziarno. Nie wpuszczą mnie na zawód. Nawet mnie nie wpuszczą, wiesz, żebym zawróciła, nie? Muszę wycofywać na takim przełamaniu. Na główną ulicę. Wpuszczę. Ścieżka dla rowerów jest. Stradę pewnie jadę. Całe szczęście rzadko bywam na takich filmach, gdzie dosłownie nawet nie wpuszczą człowieka, jak jest 2 godziny przed awizacją. Tak to w sumie 15 km, muszę jechać teraz, żeby wrócić do punktu wyjścia, żeby móc czekać w ogóle na swój slot. Dobrze, że się rano nie zrywałam. No nic, trudno. No. Slot to slot. Pani powiedziałam, że przydałby się w sumie jakiś znak taki, żeby było widać, że to jest wjazd też dla ciężarówek, bo nie jest aż taki bardzo szeroki. Napisane wjazd dla gości. Tak, co możesz sugerować raczej, że to chodzi o osobówki tylko wyłącznie. Same osobówki na wjeździe, tam rampy na końcu. Więc pani się poczuła zaatakowana przeze mnie. Zaczęła krzyczeć, znaczy nie krzyczeć, tak mówi, no co ja pani zrobię, to nie moja wina. Też kobieta widać, że już ma dosyć. Powiem tak, to już za dużo dla wszystkich. Jest co jest. Trzeba po prostu dożyć do końca ten dzień. Dojechać do bazy i wypakować się, albo i nie. Po prostu
wziąć torbę ze szczoteczką do zębów i wyjść. I tyle. No nic, skoro nas nie skoro nas nie rozładowują, to chociaż ja się zacznę pakować. Rano już jak wstawałam, to już ściągnęłam, rozebrałam łóżko. Też wczorajsze brudna, cała brudna pościel. Do worka marynarskiego. Worki marynarskie to jest po prostu odkrycie roku. Zdecydowanie dla mnie, którego potrzebowałam całe życie. Wszystko już powyciągane, podwalane. Ręki. Tu bluzka, tu skarpetki, tu też bluzka. Tu spodnie po kąpaniu. Także przynajmniej będę chociaż trochę spakowana już na bazie. No dobra, jest już za 20, będziemy się powoli zbierać. Trochę jeszcze porobiłam na drutach i powiem wam, że wyszło tyle, ale w sumie to już nie mam natchnienia, żeby przymierzać. Jest takie coś to będzie. O, w sumie może jak w domu skończę. Już mi zostało ile? No z półmotka dosłownie. Więc w domu jak skończę, to może poprzymierzam i wam pokażę. No to jeszcze trochę tych prezentów mam do zrobienia. Dobrze, że do świąt jeszcze kawałek jest, to dobrze. Ojku, ja się cieszę, że już nie brałam więcej ładunków na ten rok. Boże, to była mądra decyzja, bardzo mądra. A jak sobie pomyślę, te wszystkie papiery jeszcze i administracja do załatwienia w przyszłym tygodniu, o Boże, to już jestem chora. Dobra, robimy drugie podejście do ataku, ale myślę, że muszę zmienić skarpetki, bo mam takie niskie. A moje buty robocze są wysokie i będzie mi gryzło. Zmieniamy skarpetki. I przystąpimy do ataku numer 2. Audi wyjechało na ulicy. Wyjeżdżam. Z 10. Teraz już nie będzie za wcześnie. Jedziemy. Z drogi Śledzie Wojwona jedzie na swój ostatni rozładunek 2025. Widać po mnie, że to już jest ostatni rozładunek. Troszkę się zmęczyłam tej trasy, troszkę przesadziłam, wiecie? Mogłam tak się nie śpieszyć ze wszystkim. Ale jakbym się nie śpieszyła, no to bym stała na weekend gdzieś w Polsce. Więc stać na weekend daleko od Polski, no to jest do zniesienia, nie? W sensie, to jest daleko, no trzeba stać. Ale stać pod domem w Polsce, no nie da rady, nie? Ja nie jestem w stanie. Więc trochę się spięłam, trochę przesadziłam. Ale trudno. Jest jak jest. To się rozładuje teraz. Mam nadzieję, że to będzie szybki rozładunek, bo jak firma jest tak zorganizowana, że ma dokładnie te swoje sloty i nie wpuszcza wcześniej, no to mi to pachnie, że rzeczywiście będzie taki, wiecie, precyzyjnie. Twoja kolej, dawaj, otwieraj, rozładowujemy i sayonara. Więc ja mam nadzieję, że ten rozładunek się zamknie w godzinę. I wtedy mamy, powiedzmy, że w zakrągleniu godzinę do bazy, więc 4 na bazie. Tak sobie zamawiam. Ścieżka rowerowa, bo sobie dostała, stanęła ciężarówką w poprzek, ale myślę, że tam nie tak takiej bardzo. Ja myślę, że nie. O, teraz patrzę, tu jest napisane brama towarowa, cargo gate. Widziałam. Myślałam właśnie, że będzie wycofywać, to będzie lepiej się nie wpływać. Teraz jest wszystko.
tutaj. Ja się już wiem, że na miejscu. Ha! Wszystko jest. Wszystko. Ale wiecie, co mi pani powiedziała? Bez butów ochronnych, kamizelki i kasku nie wolno mi wysiadać z auta. Że na sam koniec jeszcze muszę się obić. Nie nagrywam, bo mi to też wygląda na taką firmę, co średnio można tu nagrywać. Co za braty oni tutaj trzymają? Po co im to braty? Dziwne dekoracje. Miejsce oczekiwane, ale dawno gryzło do no dobrze. Bierzemy kakakask. Gdzie jest mój kakakask? Przykład tu. Ojoj, będzie mi zimno. Ja mam tej opaski tutaj, widzicie? Ze sobą. Kurde, jestem za lekko ubrana, coś chyba czuję. Chyba się po prostu ubiorę lepiej. Patrzcie, teraz jest dobrze. Będzie ciepło. Papieren warte. Myślałam, że jak precyzyjnie, to precyzyjnie zajadę i już jedziemy. A tu widzicie pół godziny czekania, no ale dobra. Ale najważniejsze, że jedziemy. Zatrzymać, żeby maska była przed tymi pasami ostatnimi. Tam są pasy żółte. No widzę tylko te paczki. Ja tą paletę wezmę zaraz. Dobrze, no. I jak są te pasy tam daleko. No, widzę. I przytulić się maksymalnie do krawężnika, Dobra. żeby nam się wahadło zmieściło nasze. Bo ta ciężarówka cały czas Tak. będzie jeździć. No. I otwierać bok, tak? Proszę? I otwierać bok. Tak, ja wezmę te... Jeszcze trochę. Nie tu siedźcie teraz, już was nigdzie nie biorę. Pilnujcie. Co macie pilnować? No i co już zrobiliście? Ja widzicie, otworzyłam. Podniosłam bach nawet. I tu. I tu. I czekam. Zatankuj. Już zatankujemy, no. Słuchajcie, bo są papiery. I jest godzina 15:44. No zmieściliśmy się w 2 godzinach. To jest akceptowalne. Też się dowiedziałam, że jak się zrobi awizację na rano, a się spóźni, to biorą od razu, ale jak się zrobi awizację na później, tak ja miałam, to nie biorą od razu. Dobra, zjedziemy jeszcze tylko tam, żeby nie było, żeby kolejny miał miejsce. Zrobimy skan dokumentów. Ślepa to możemy sobie stanąć i dokonać formalności. Widzicie, ale mi zamarzła buzia. Ta aplikacja LKW Alter, ona z automatu rejestruje przyjazd i odjazd, nie trzeba nic zaznaczać. Więc widzicie, jak przyjechałam w pół do 12, to mi zaznaczyło. Teraz mam tylko dziurę, żeby dokumenty zeskanować. Pięknie. Wyślij. No i słuchajcie, to był ostatni ładunek w 2024 roku. Jeszcze tylko dojedźmy szczęśliwie do domu i będę po prostu najszczęśliwsza ever. Co prawda jeszcze jest bardzo dużo pracy przede mną, bo to, że ja już kończę jazdę, to oczywiście nic nie znaczy, bo ja jeszcze mam
dużo administracji. Trzeba uporządkować papiery. Trzeba uporządkować wydruki z tachografów za cały rok. Bo przecież to jest jeszcze do kontroli przez długi czas. Obowiązuje, więc jeszcze jest dużo pracy. Też dostałam zaproszenie na Wigilię Volvo w Warszawie w połowie tygodnia. Więc też wyjazd i już część, już tak naprawdę kawałek tygodnia, ale to krzywo. Wycięty z pracy. Ta kamera jest zajebista czasami, wiecie, w niektórych sytuacjach. Wywinęłam. No więc brawo za ten rok, chociaż będziemy jeszcze Volviego w tym roku myć, tankować, sprzątać. Jeszcze z Volvi będziemy się widzieć w tym roku. Natomiast teraz ja już jadę do domu i będę odpoczywać, będę się kąpać, będę się domywać. Będę przechodzić serwis. Po 2 tygodniach w trasie. To była trasa, powiem wam, taka ostra. Polska-Chiny w 2 godziny, bo w sumie miała być z Katowic do Aten i do Szwecji i z powrotem, a widzicie, że trochę się pomieszało i ostatecznie się cieszę. Z tego, że tam jechałam do tego Electroluxa aż tam pod granicę, to z tego się nie cieszę, bo to mi zabrało godziny zbędnie, więc wolałam to w Katowicach ładować. Natomiast dobrze, że był jakiś inny ładunek, bo dzięki temu już jadę teraz na ten weekend. Jakbym wyjechała w połowie tygodnia, no to bym miała 2 weekendy w trasie. To już wiecie, tak jest gorzej, nie? Więc było jak było. Najważniejsze, że się udało. Fajnie, że się udało. Ja zakładałam, że auto zjedzie, że Volvi będzie w Katowicach, w Świętochłowicach stał przez święta, ale jak się dowiedziałam, że mają Dębice, ja mówię, dawaj to pani, to będzie moje. Volvi zasługuje na święta w domu, bardzo się cieszę. Więc do zobaczenia w kolejnym odcinku, już ostatnim z roku 2025, a ja cały czas mam w głowie 2024. Nie wiem, co z tym 25. Ten 24 mi się tak mocno wrył, a ten 25 to w sumie nie wiem, ale był. Dobra, ja już nie gadam zbędnie, tylko napiję kawy i jadę. Driving home for Christmas, yeah. Żeby tylko paliwa nie brakło. Może brakło. Nie ma miejsca do Volviego. Płacę abonament. Volvi tutaj nie stoi prawie nigdy, ale muszę płacić, żeby mieć miejsce i do licencji. Ale nie ma. Dobra, ustaliliśmy stoję do autobusów. Pani powiedziała, że powinno nie być problemu, a w poniedziałek się już poustawiamy, tak żeby było dobrze. Każdemu. Finito! Dzięki za oglądanie. Jeżeli podobał Ci się ten materiał, zasubskrybuj kanał, żeby nie przegapić kolejnych filmów. Wielkie podziękowania dla wszystkich wspierających. To dzięki Wam mogę robić coraz to lepsze materiały. Matthias Kunkel, Adelmo Filo, Alex Mici, Toshio Oki, Kevin Rafferty, Eduardo Soto, Franz Zajc, Manuel Cersori. Dobos M. Tsaba.
Filip Bosanak, Damian Władysław Hermanowicz, Kan Jesilbak.